Pani kłamie, proszę pani. Dzień dobry. Noszenie maseczki jest zgodne z prawem, czy nie? Tak, jest. A nie noszenie jest zgodne, czy nie? Teraz, w takiej sytuacji. Coś jeszcze? Jakiś dokument tożsamości ma pan przy sobie? Mam, proszę pani. Prosiłabym, żeby okazać. Jest pani pewna? Tak. Więc dlaczego państwo wychodzicie do mnie i łamiecie od razu moje prawa? Przyszli do mnie jacyś obcy mężczyźni, pytają się, chcieliby się coś dowiedzieć? Dzień dobry. Dzień dobry panu, ruch drogowy Zakopane, sztabowy. Czemu nie ma pan maseczki? Pani kłamie, proszę pani. Dzień dobry. Ale w jakim sensie W takim, proszę pani, sensie. ma pan? No to Dobrze. dlaczego pani mówi do mnie, że nie mam maseczki, skoro ja mam Chcemy to maseczkę? sprawdzić, tak? Chcemy Ale sprawdzić. pani powiedziała do mnie, że nie mam maseczki. Ale pan pokazał, że ma. No ale to co, to ja mówię do pana, pan i dzieci, to jest wszystko w porządku? To troszeczkę co innego, nie? Ale... Zaczeka pan. Noszenie maseczki jest zgodne z prawem, czy nie? Tak, jest. A nie noszenie jest zgodne, czy nie? Teraz, w takiej sytuacji. Tutaj? No, Jest obowiązek noszenia czyli maseczki. jest niezgodne, tak? Z prawem. No to pani mówi, że ja popełniam przestępstwo, wykroczenie w momencie, nie kiedy ja nie powiedziałam. powiem. Nie Powiedziała powiedziałam, pani, że tylko nie noszę zadałam panu maseczki. pytanie. Pan mi pokazał, że pan Proszę ma pani, maseczkę. pani powiedziała, że czemu pan nie ma maseczki. Powiedziała pani do mnie Nie tak. było jej widać, tak? Proszę pana, jeżeli ja nie widzę, a to w Polsce nie ma zasady domniemania niewinności, Proszę pana, okazał pan, że pan Ma maseczkę i... ma no maseczkę. a pani powiedziała, wyszła do mnie z tezą, że nie mam maseczki. Bo nie nie widać uważa jej, pani, że proszę powinna pana. pani mnie za to... Bo jej nie było Proszę widać. pani, dobrze, ja nie widzę, że w domu pani biła dziecko. Czy to oznacza, że mam prawo sądzić, że pani... Dlaczego pani bije dzieci w domu? Mogę tak mówić? Mogę czy nie? To jest ten sam Proszę standard. pana, pokazał pan, że pan ma maseczkę. Pan nie ma widocznie, ponieważ ma pan Proszę pani, kominiarkę założoną. Zgadza się? Zgadza się, a czy w Polsce nie ma czegoś takiego jak domniemania niewinności? Oczywiście, że jest, No to ale pan dlaczego pokazał, pani- że pan Ale ma nie maseczkę i uzasadnione podejrzenie, że pan... że pan A nie ma jakie to jest maseczki. uzasadnione podejrzenie, Nie skoro... widziałem jej. proszę Nie pana. widzi pan, czyli ja mogę mieć uzasadnione podejrzenie, że pan coś robi nielegalnego w domu, ponieważ ja tego nie widzę. Nie, proszę pana. Nie? Aha, to jest inny standard, tak? Dobrze, widziała pani coś jeszcze?
Jakiś dokument tożsamości ma pan przy sobie? Mam, proszę pani. Prosiłabym, żeby okazać. Jest pani pewna? Tak. W porządku. Prosiłbym, żeby pan się przedstawił, dobrze? Proszę pana, zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji Jestem z będę tobą. informować. Tak. Pana. Mówi pani artykuł 15 ustawy o policji? Dobrze, proszę państwa. W artykule 15 w ustępie 8 jest zapisane, że sposób przeprowadzania legitymacji określa rozporządzenie. Niech pan mi chociaż powie, z jakiego roku to jest rozporządzenie, żebym ja wiedział, czy państwo wiecie, jak to robić. Nie muszę wiedzieć takiego zrobić. Nie musi pan wiedzieć takich rzeczy, okej? Proszę państwa, państwo tutaj łamiecie przepisy. W tym rozporządzeniu, o które ja pytam, jest napisane, że policjant, który przystępuje do czynności legitymowania, podaje przyczynę legitymowania, a państwo nie podaliście przyczyny legitymowania. Nie robi to w trakcie, na końcu, tylko policjant, który przystępuje do czynności. Więc dlaczego państwo wychodzicie do mnie i łamiecie od razu moje prawa? Ja nie usłyszałem do tej pory przyczyny, a państwo powinniście to zrobić w momencie przystępowania do czynności legitymowania. Nie podała przyczyny. Ja mam podejrzenie, Jaka jest? Ja mam podejrzenie, że pan... Ale nie pan- to- Wykroczenie. To nie... Przyczyną legitymowania według policjantów jest to, że było podejrzenie popełnienia wykroczenia. Niemal 2 minuty przed przystąpieniem do czynności legitymowania funkcjonariusze policji posiadają już wiedzę na temat tego, że ich w cudzysłowie podejrzenie jest niezasadne, ponieważ nagrywający zdecydował się im udowodnić to, że posiada założoną maseczkę i zrobił to przed podjęciem czynności legitymowania. A mimo to oni podejmują się tej czynności, a jako przyczynę legitymowania podają rzekome istnienie podejrzenia popełnienia wykroczenia w tej sprawie. Mimo wiedzy o tym, że nagrywający ma założoną maseczkę, od autora nagrania bezprawnie pobrano dane osobowe na podstawie nieistniejącego uzasadnionego podejrzenia, a tym samym przekroczono uprawnienia. Pani nie powiedziała o tym, że to jest przyczyna. Podejrzenie pani miała. Jak może być podejrzeniem coś? Nie wiedza pani, jak może być podejrzeniem. O tak. Dziękuję panu za pytanie. Oj, proszę państwa, proszę państwa. Jak to dla was się nie irytować? Jak wy wychodzicie od razu z tezą, że nie ma pan maseczki. Dlaczego Ale nie ma nie pan z tezą, maseczki? proszę pana, tylko nie jest Proszę widoczna, pani, tak? Ale ja pani tłumaczyłem. Pani wyszła do mnie i powiedziała, dlaczego nie ma pan maseczki? Tak, pani ponieważ powiedziała. miałam podejrzenie, że Czyli pan ja nie ma mogę maseczki, mówić, ponieważ dlaczego jest pani bije w niewidoczna. domu rodzinę? Mogę tak mówić do pani. I jest wszystko w porządku, mimo że ja nie widziałem. Ja miałem kiedyś taką sytuację, policjant przyszedł, mówi, ma pan maseczkę? Okej, to jest zupełnie co innego, a pani wychodzi i ja, dlaczego nie ma pan maseczki? I nie uważa pani, że to jest coś, za co powinno się obywatela przeprosić, wyjście z taką tezą. Aha, udowodnił niewinność. Okej. Proszę pana, okazał pan, że pan ma maseczkę? Ja nie Powiedziałem musiałem ci, pani tak, w ogóle okazać powiedzieliśmy, nawet że tego. dziękujemy. Ja nawet nie musiałem pani okazać, że ja mam maseczkę, ponieważ w Polsce istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności. Pani, widząc zakrywanie, że mam zakrytą twarz, nie może zasadnie uważać, że ja maseczki nie mam. Proszę pana, jest obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą A maseczki. kto to neguje? Kto to neguje? Ja neguję to? Nie neguje pan. No to po co pani mi o tym mówi? Dobrze, dziękuję. To wszystko, proszę pana. Do widzenia. Proszę państwa, Może pan złożyć... teraz, Ale po do widzenia, po do widzenia, po do Może pan widzenia. złożyć zażalenie do właściwego... Po do widzenia, dziękuję, do widzenia. Proszę nie łamać więcej prawa. Proszę pana, nie odjechaliśmy jeszcze, nie zakończyliśmy. Dziękuję, do widzenia, to chyba jest zakończona interwencja, prawda? Do widzenia panu.
Policjantka podjęła czynność legitymowania, ale nie przedstawiła się w prawidłowy sposób, nie podała swojego imienia. Policjant zrobił to dopiero na prośbę osoby, wobec której patrol prowadził interwencję. Policjantka rozpoczęła od kłamliwej tezy zawierającej twierdzenie, że nagrywający nie ma maseczki. Widziała zakrytą twarz, a mimo to nie zastosowała zasady domniemania niewinności, domniemywała za to winę, co udowodniła formując nieprawdziwą tezę. Miała okazję za to przeprosić, ale z niej nie skorzystała. Sam brak wiedzy na temat tego, czy coś jest lub czegoś nie ma, nie może być zasadnym podejrzeniem tego, że tego nie ma. Policja stwierdziła, że to, że nie widzieli, że ktoś ma maseczkę, bo ma zakrytą twarz, jest uzasadnionym podejrzeniem, ale już ten sam standard nie wydał się im zasadny, gdy turysta podał przykład z uzasadnionym podejrzeniem robienia czegoś nielegalnego przez policjanta na podstawie tego, że nie widzi, co on robi w domu. Funkcjonariusze podziękowali i pożegnali się odchodząc i wtedy nagrywający odezwał się do nich, by im przypomnieć o ich obowiązkach i wtedy dopiero poinformowali go o możliwości złożenia zażalenia. Policjantka na samym końcu skłamała, że jeszcze nie zakończyli interwencji. Powiedziała tak, mimo że wcześniej i ona, i towarzyszący jej policjant pożegnali się słowami do widzenia, odwrócili się i zaczęli odchodzić do radiowozu. Ta sprawa będzie oczywiście miała swoją dalszą część. Stali widzowie już zapewne się domyślają, a nowych informujemy, że o jej konsekwencjach poinformujemy w oddzielnym materiale w jednym z przyszłych odcinków. Uważamy, że należą Wam się możliwie jak najpełniejsze informacje o sytuacjach, w których funkcjonariusze publiczni ewidentnie zachowują się niezgodnie z prawem. Dobry. Dzień dobry panu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co pan tutaj robi, w jakim celu pan tutaj nagrywa ten budynek. Przyszli do mnie jacyś obcy mężczyźni, pytają się, chcieliby się coś dowiedzieć? Pytam, co, ja nie jestem od zaspokajania pana potrzeb. Dobrze. Fajnie by było, jakby pan jeżdżąc samochodem nie telefonował, tak? Bo to jest, wie pan, wykroczenie. Jak pan tam gdzieś dzwoni, nie? To przy okazji pan powie od razu, że pan telefonował jadąc samochodem, nie? Pytanie do pana jest takie. Jak ktoś obcy do pana podchodzi, też pan się tłumaczy komuś?